Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Nokii 3220. Pokazywałem Wam to Nokię już 2 razy, ale nie pokazałem jeszcze demontażu. Właśnie dzisiaj się tym zajmiemy. Ściągamy tę oklapkę, baterię i teraz zajmiemy się tutaj zdjęciem naszej przedniej obudowy. Podwadzamy, ale tutaj w tym przypadku jest naprawdę bardzo prosto. Od samego dołu jedziemy sobie tutaj do samej góry. Podwadzamy i przechodzimy na drugą stronę. I robimy to samo. I widzimy, że nam obudowa fajnie tutaj odchodzi. W tej Nokii. I tutaj po bokach widzimy te zaślepki diod tutaj świecących po 4 stronach. Jedna nam się odpięła, ale tutaj możemy sobie potem zapiąć spokojnie. O, w tym miejscu była. I teraz odkręcamy 4 śrubki. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Odkręcamy je wszystkie. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Te standardowe właśnie dla większości Nokii. I jeszcze mamy 2 do odkręcenia. I zostało nam jedynie tutaj podwadzenie i odłożenie ich na bok wszystkich. I teraz widzimy, wystarczy tylko tutaj podwadzić w takim miejscu, by nie uszkodzić oczywiście żadnych elementów na płycie głównej. I tak to wszystko wygląda w tej Nokii. W Nokii 3220. Tutaj mamy cały nasz zasięg. Na samym dole tutaj kostka ładowania, kostka mikrofonu i tutaj kostka wibracji. Wszystko oczywiście wymienne, jeśli chcielibyśmy wymienić. My sobie zobaczymy, co bardzo ciekawe, nasze diody tej Nokii, gdzie się one dokładnie znajdują. I tu widzimy na płycie głównej, tutaj w tym miejscu, tutaj po drugiej stronie. Oczywiście możemy je wymienić, ale tylko wtedy, kiedy mamy lutownicę czy tą grzałkę z lutownicą. Tutaj po drugiej stronie też widzimy i tutaj też. One w tych 4 miejscach się znajdują. One nie są wymienne, jakoś przypinane, tylko właśnie zgrzewane z płytą główną. I jeśli chcemy nasz wyświetlacz wymienić, tutaj ściągamy sobie wraz z ramką i nasz wyświetlacz jest tutaj wyciągnięty. I tyle. Tak to mniej więcej wygląda w tej Nokii. Naprawdę banalnie prosta Nokia. Bardzo szybko się ją naprawia. Jeśli taką Nokię macie w domu, to naprawdę polecam sobie ją naprawić, bo bardzo ciekawa właśnie Nokia. Teraz zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy naszą ramkę wraz z wyświetlaczem. Jak słyszymy taki hałas zaczepu, to wiemy, że już się zaczepiło. I teraz nakładamy nasz korpus. Sprawdzamy, czy dokładnie nam to wszystko przylega jak powinno. I przykręcamy nasze tutaj wcześniej odkręcone 6 śrubek. I jeszcze mamy 4 śrubeczki. I ostatnia śrubeczka.
Śrubki już przykręcone, wszystkie 6, więc teraz sobie przycieramy nasz wyświetlacz. Tutaj z brudu, z okruszków różnego rodzaju i z odcisków palców oczywiście. Nakładamy tutaj nakładkę naszej klawiaturki i przykładamy przednią obudowę. Mocujemy tutaj na wszystkich zaczaskach, sprawdzamy dokładnie po całości i sprawdzamy, czy telefon nam się poprawnie po takim demontażu uruchomi. I widzimy, telefon nam się poprawnie uruchamia. To już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Polecam ten telefon naprawiać sobie we własnym zakresie, bo naprawdę bardzo prosto, sami sobie widzieliście na tym filmiku, że naprawdę bardzo prosty telefon w naprawie. Cześć.